Czy spieszycie się z wysiewami papryki? Czy posialiście już papryki w styczniu? Ja jeszcze nie posiałam. I ja mam na to inny sposób. Będę dzisiaj siała te wszystkie odmiany papryki i powiem Wam, jak to zrobić, żeby mieć paprykę najszybciej. Otóż, wbrew pozorom, nie wszystkie papryki kiełkują przez bardzo długi czas. Słodkie papryki wymagają tylko kilka do kilkunastu dni do skiełkowania, a które papryki kiełkują przez wiele tygodni, to są te najostrzejsze. Najostrzejsze papryki mogą zabrać dużo czasu, ale te normalne papryki nie. Także poleca się produkowanie rozsady 7 do 12 tygodni przed wysadzeniem. Czyli jak ja zacznę je teraz, pod koniec lutego, to za około 2 miesiące, czyli już w kwietniu, będę mieć teoretycznie gotową rozsadę. No i może to nawet być dla niektórych osób nawet za wcześnie. Papryki mają też różny okres wegetacji. Od 50 dni do nawet 95 dni. Co to oznacza? To oznacza, ile dni zabiera papryce do pełnej dojrzałości, czyli do czerwonej papryki, od momentu jej wysadzenia. Ja powiem Wam o najwcześniejszych odmianach polskich i zagranicznych, które możemy posadzić i którym zabiera tylko 2 miesiące od momentu posadzenia, na przykład w połowie maja, do owocowania. Czyli już maj, czerwiec, w lipcu teoretycznie z tych odmian można zebrać plon. I są to specjalne, niektóre z nich są specjalnymi odmianami hodowanymi na klimat chłodniejszy, na lata krótkie i chłodne, które powstały gdzieś w Rosji, na Syberii, albo w Kanadzie, albo w północnej części Stanów Zjednoczonych. Odmiany specjalnie wyhodowane na chłodne lato i trudne warunki atmosferyczne. Niektóre z polskich odmian, na przykład ta zorza, jest to odmiana bardzo wczesna. I ja polecam Wam, jeżeli kupujecie nasiona papryki, to zróbcie sobie najpierw takie rozpoznanie w internecie i zobaczcie, które odmiany są najwcześniejsze, bo na przykład zorza jest bardzo wczesna, prawdopodobnie już owocuje po 60 dniach, a niektóre papryki zabiera im to 95 dni. Czyli jeżeli chcecie mieć papryki wcześniej, nie musicie ich siać w styczniu, ale wybierajcie odmiany, które znacie, na przykład zorze, i nie siejcie odmian nieznanych, na przykład z supermarketów, nawet jeśli się udają, bo nie wiemy, jaka jest to odmiana, czy wczesna, czy późna. Odmiana zorza jest także odmianą niską, czyli dorasta do 40-45 cm, czyli zabierze jej mniej czasu, żeby osiągnąć taki prawidłowy wzrost. Ta papryka, zorza, nie wymaga także odcinania pędów bocznych, czyli tak zwanego pasynkowania, i można ją wyprodukować, gotową rozsadę można wyprodukować w ciągu 7-8 tygodni. Czyli nawet teraz jeszcze będzie na nią za wcześnie, ale ja już ją posieję, żeby zobaczyć, jak ona się rozwija. Następnymi odmianami, które sobie zakupiłam z Łotwy i które są produkowane, jeżeli są z Łotwy, to pewnie w północnym klimacie, jest odmiana Husky i odmiana Plombier. Już Wam o tych odmianach mówiłam przy okazji pokazywania nasion, ale odmiana Husky, jak sama nazwa wskazuje, psy Husky na północy, jest to odmiana, która dorasta do wysokości od 50 do 70 cm i zabiera jej tylko 60 dni od wysadzenia do pełnego owocowania. Ta odmiana także toleruje bardzo trudne warunki atmosferyczne. Odmiana Plombier. Plombier to są lody w Rosji i właśnie ta odmiana, nazwa jej sugeruje, że także jest odmianą na trudne warunki atmosferyczne i odmianą bardzo wczesną. Zabiera jej 65 dni do plonowania i plonuje nawet w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Odmiana Husky tworzy bardzo silny system korzeniowy, który pozwala jej właśnie wytrzymać trudne warunki atmosferyczne. Więc jeżeli szukacie papryk, nie wybierajcie papryki z krajów takich jak Hiszpania czy Włochy, ale szukajcie papryk odmian na przykład polskich, które są wczesne albo bardzo wczesne, albo odmian rosyjskich, które
powstały w Syberii i są odporne na warunki atmosferyczne. Odmianą, którą uprawiałam w zeszłym roku, jest odmiana, która nazywa się King of the North, czyli Król Północy, i zachowałam sobie nasionka. I to jest odmiana duża, taka blokowa i specjalnie jest wyhodowana dla chłodnego klimatu, owocuje do przymrozków, zabiera jej 65 do 70 dni od wysadzenia do owocowania, czyli to jest następna fajna odmiana na taki klimat jak ja mam, a jeżeli chcecie mieć wczesną paprykę, to dla Was tak samo. Jest bardzo słodka, ma grube ścianki, jest to fajna odmiana. Odmianą, która pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, jest Wisconsin Lakes, czyli jeziora Wisconsin. Wisconsin to jest stan w Stanach Zjednoczonych, który jest raczej na północy i ta odmiana jest także dobra na chłodny klimat, trudne warunki atmosferyczne, krótkie lato. Jest to odmiana wczesna nawet w tych krajach, czyli dla Was też będzie dobra. Jest to odmiana niska, czyli szybko rośnie, bardzo plenna i zabiera jej 70 dni do dojrzałości. Będę ją próbować w tym roku. Następnymi paprykami, które są wczesne, są te papryki, które są zbierane jako zielone. I ja mam dwie przedstawicielki takich papryk. Jedną jest shishito, a drugą jest padron. Papryka shishito to są papryki, które nie są pikantne, wyglądają jak ostre, ale nie są ostre. I są to papryczki, które zbiera się na zielono i one po prostu są smażone na przykład w całości. Są one ważnym składnikiem kuchni japońskiej i są przygotowane w całości. Nie wyciąga się nasion, tylko je się smaży, grilluje, dodaje się do różnych potraw. I tak samo jest papryczka padron, która może być ostra, zwłaszcza jak już dojrzeje, bo dojrzała jest czerwona, ale zbiera się je zielone i są one składnikiem tak zwanych tapas w Hiszpanii. I także się je gotuje, smaży, grilluje i są bardzo fajne w smaku. Następną taką papryczką, którą głównie zbieramy na zielono, są jalapenos, czyli te zielone, ostre papryki. One nie są takie bardzo ostre, ale jeżeli coś się zbiera na zielono, to może to nawet zająć tylko 50 dni do tego momentu, kiedy je zbieramy, czyli te polecam. Mam tutaj listę papryk, które są najwcześniejsze. Są to wczesne odmiany, które są zbierane niedojrzałe i zabiera im od 50 do 65 dni do tego momentu zbiorów. Jak powiedziałam, shishito, eli jalapeno, czyli wczesne jalapeno, także banana goddess, to jest przedstawicielka banana papryk, lemon spice jalapeno, czyli typ jalapeno, który się nazywa lemon spice, czyli cytryna, spice, czyli przyprawa, albo orange spice, czyli pomarańczowa przyprawa. Papryka Anaheim 65 dni, papryki Marconi 60 do 80 dni, jeśli chcemy zbierać dojrzałe. Papryka Ace Bell, czyli to już jest taka blokowa, słodka papryka, 50 dni, jeżeli zbieramy zielone i 70 dni, jeżeli zbieramy czerwone. I co jeszcze? Chocolate Beauty, czyli czekoladowa piękność jest papryką wczesną, która właśnie już dojrzewa w takim stanie. A innymi polskimi paprykami, które z mojego rozpoznania są najwcześniejsze, to jest na przykład papryka Mira, która jest bliźniaczą siostrą papryki Zorza. Jest to odmiana niska, a Chocolate Beauty 60 dni jej tylko zabiera do dojrzałości. Także inne odmiany, które są dostępne w Polsce, to są Espartamo, Bambino, Solana, Corno di Toro Rosso. Monanta jest bardzo wczesna i mam takie wrażenie, że jest używana komercyjnie. Rubinowa, Kubista F1, Roberta F1 70 dni. Ja raczej lubię papryki, które nie są F1, czyli nie są mieszańcami, bo bardzo łatwo jest sobie zachować nasiona, a tutaj w Anglii większość sprzedawanych odmian jest mieszańcami, są odmianami F1, a ja mam taką kolekcję papryk, z których można sobie zachować nasiona. Nie wiem, nawet pewnie ani jednej nie mam F1 papryki. No, także
Są papryki, którym zabiera wieki, jak na przykład Tabasco albo te wszystkie ahi, ostre papryki. One są ponad 95 dni do dojrzałości, czyli te właśnie papryki trzeba pewnie siać w styczniu i to są przeważnie papryki ostre, a niektórym paprykom ostrym nawet zabiera 100 czy 120 dni do dojrzałości. Papryka cayenne z tych ostrych jest jedną może z wcześniejszych, albo raczej takich średnio wczesnych, bo 75 do 80 dni, albo meduza 75 dni i to są raczej niskie odmiany. Albo cayenneta, te są raczej wcześniejsze. Odmianą wczesną, którą zakupiłam sobie w Polsce, jest papryka Ornella. I ta papryka oprócz tego, że jest wczesna i plenna, jest także odporna na wirusa mozaiki tytoniowej. I ma taki fajny kolor, jest taka wydłużona. Papryka Etuda jest odmianą średnio wczesną i raczej się rozkrzewia tak na boki. Także ja posieję wszystkie moje papryki i zobaczę, które będą najszybciej. Paprykę możemy siać na różne sposoby. Jeden sposób jest taki, że używamy sobie takich kuwetek po jakichś produktach spożywczych. I ja mam tutaj lutownicę i sobie zrobię w tej kuwecie dziurki. Pamiętam, jak kiedyś w Polsce nad gazem się rozgrzewało jakiś pręt, no ale ja mam kuchenkę elektryczną, ceramiczną i nie mogę tego zrobić i wpadłam właśnie na taki sposób, żeby użyć lutownicy, żeby sobie zrobić dziurki. Bardzo fajnie to idzie, trochę się dymi, ale bardzo jest łatwo te dziurki zrobić. Tylko uważajcie, nie poparzcie się. Ja przed chwilą właśnie się poparzyłam o taką podstawkę, na której ona była oparta. I zobaczcie, mamy perfekcyjne dziurki. I zaraz Wam pokażę, jak sieję w tym właśnie pojemniku. W tym pojemniku zmieści się prawdopodobnie 5 rzędów nasion. Każdy rząd innej odmiany. Po kilka. Jest to dosyć wysoki pojemnik i ta początkowa faza, nasionka nie muszą być oddzielnie. Ten kompost jest wilgotny, ale jeszcze go troszkę zwilżam. I po prostu ja mam ograniczone miejsce i w taki sposób zbiorczy je po prostu będę. Zobaczcie, jak różnie są pakowane papryki. Te 3 odmiany są zapakowane w aluminiowe torebki z nasionkami. Ta z PNOS jest luzem w papierowej torebce. Ta jest w papierowej torebce, ale dodatkowej. No i teraz, myśląc o tym, żeby nie pomylić sobie, która odmiana gdzie jest, mniej więcej sobie zaznaczam te 5 rządków. Raz, dwa. W takiej mniej więcej odległości one będą sobie radzić całkiem dobrze w takiej ilości kompostu. Nie musimy każdego ziarenka sadzić oddzielnie w tej fazie początkowej, tylko dopiero jak wypuszczą 2 pierwsze liście, wtedy można je przepikować. Raz, 2, 3, 4. Jeszcze jeden rządek gdzieś musimy zrobić. I ja będę miała, bo mam około 14-15 odmian, więc posieję je na różne metody i te metody Wam właśnie dzisiaj pokażę. No i po prostu kładziemy sobie, ja sobie pewnie po 5 z każdej odmiany, po prostu oddzielamy troszkę, nie siejemy głęboko. 3, 4, 5, może 6, albo 7, bo wszystkie nie wykiełkują. I potem przechodzimy do następnej odmiany. W ogóle papryki pochodzą z Ameryki Środkowej i Południowej. I to właśnie Krzysztof Kolumb gdzieś w roku 1493 przywiózł je do Europy, właśnie z Ameryki Środkowej i Południowej, z Chili, Meksyku.
No i to początkowo były papryki ostre, a papryki słodkie dopiero powstały w roku 1920 jako prawdopodobnie jakieś mieszańce i to właśnie nastąpiło na Węgrzech. Także historia jest ciekawa. Na początku właśnie ludzie znali tylko papryki ostre i po angielsku papryka to jest pepper, czyli jest to taka sama nazwa jak pieprz. Pieprz czarny jest nazywany pepper i papryki także pepper, bo pierwsze papryki były ostre i właśnie ludzie dlatego takie nazwali. Następną metodą, jaką sobie wymyśliłam, że chcę spróbować posiać paprykę, jest ulitka, ale ulitka małego rozmiaru. Chcę mieć taką małą ulitkę, żeby nie była za wysoka i chcę zobaczyć, jak papryki będą w niej rosły, czyli zaraz to Wam pokażę. Oczywiście rozmiar tej ulitki nie pasuje do tego korytka, ale to nic. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest totalny eksperyment. Po prostu chcę zobaczyć, jak to się uda. Także podpatrzyłam na jakimś filmie amerykańskim, że papryka była posadzona w tak zwanych soy blocks, czyli blokach ziemi, ale one nie były zrobione przez tą maszynkę do tych bloków, ale były po prostu ziemią ściśniętą, prawdopodobnie w ręce i były to takie kulki. I zaraz spróbuję, czy mi się to uda zrobić. No ulitka, o ulitce mam film, także możecie sobie dokładnie zobaczyć, jak się robi ulitki. A tutaj w ramach eksperymentu zrobimy sobie ulitkę paprykową. W ogóle to dziękuję Wam za komentarze pod moimi filmami. Właśnie niektóre rady dotyczące ulitek były takie, że moi widzowie różne warzywa uprawiali w ulitkach, na przykład kalafiory i ktoś właśnie chyba wspomniał paprykę, więc ja sobie właśnie postanowiłam taki eksperyment zrobić i zobaczyć, jak to będzie w ramach, wiecie, badania naukowego dla ludzkości. I w tej ulitce posieję sobie króla północy. Tak samo zostawię sobie trochę odległości pomiędzy tymi nasionkami i zobaczymy, jak one będą rosły. To są moje własne nasionka, czyli jak nie urosną, to nie ma wielkiej straty, bo mam ich dużo, ale powinny urosnąć, bo są świeże. I teraz sobie tu włożę jakiś znacznik i od tego miejsca jakąś inną odmianę. Postanowiłam tutaj dosiać tę odmianę Wisconsin Lakes. I tak samo po prostu tutaj nie ma tak dużo tych nasionek, patrzcie. Nie wyglądają tak dobrze jak moje własne. Czyli zbierajcie sobie własne nasionka z własnych papryk, które nie są mieszańcami, bo nigdy nie wiecie, kiedy Wam się przydadzą. I tutaj w tej ostatniej części wysieję paprykę adżwarski, która jest papryką z Mołdawii. Jest bardzo fajna, stożkowa, bardzo fajnie rośnie. Już ją mam od 2 czy 3 lat. Nasiona pochodzą ze Stanów, z Baker Creek. I tutaj sobie też je posieję. Następnym pomysłem, na który sobie wpadłam, żeby spróbować z papryką, są pojemniki z gazety. Więc składamy sobie taką gazetę na pół, w zależności od tego, jaki wysoki pojemnik chcemy. I ja sobie zrobię to na tej puszce po rybach i tym otwartym końcem po prostu kładziemy tak i potem będziemy tutaj robić dno tej doniczki i po prostu zawijamy. Jeżeli chcecie filmik na temat tych pojemników z gazety, to dajcie znać w komentarzach.
bo ja je właśnie testuję. I teraz tutaj mamy zamknięty koniec, otwarty koniec jest z tej strony i tutaj, gdzie gazeta się łączy, właśnie zaczynamy i upychamy tą gazetę do środka. Można to robić na butelce albo na słoiku, jeżeli chcemy większy rozmiar doniczki. I wtedy to będzie dno naszego pojemnika. Ściągamy, kładziemy i po prostu tutaj będziemy wsypywać nasze podłoże, które musimy przynajmniej na dnie trochę ubić. W taki sposób. Wkładamy trochę na dno i traktujemy to jako tak zwany soil block, czyli ubijamy. Także takie pojemniki możemy sobie zrobić bez dna w ogóle i przez to ubijanie one się będą trzymać. Ja sobie tak eksperymentuję z sałatą i mam taką doniczkę zrobioną z tej samej pianki, z której robię ulitki. Tutaj na wierzchu już nie ubijamy. I mamy papierowy pojemnik i zobaczymy, jak papryka się w nim uda. I w tym pojemniku posiejemy sobie kilka papryczek padron. Nie będzie mi szkoda, jak coś pójdzie nie tak. I tak samo z 5. I oczywiście to wszystko przykrywamy kompostem albo zagłębiamy sobie w kompost delikatnie, nie za głęboko. Te wszystkie metody tak samo oczywiście musimy przykryć odrobiną podłoża. A jeżeli się boimy, że papier się rozwali, nie powinien się rozwalić, ale jeżeli się boimy, to można zrobić sobie doniczki własne z tej samej pianki, z której robiłam ulitki. One są po prostu zszyte zszywaczem. I oczywiście papryki idą na moją matę grzewczą, bo niektóre papryki, na przykład habanada, potrzebują temperatury do 30 stopni. W ogóle to czytajcie opakowania. Na przykład ta papryka potrzebuje od 25 do 30 stopni początkowo przez pierwszy miesiąc, a potem redukujemy tę temperaturę do 20. Różne papryki potrzebują różnych temperatur. Im słodsze, tym niższych. I tutaj ta mata grzewcza ma taki czujnik temperatury, który to czujnik wprowadzamy do naszego podłoża i on będzie nam pokazywał, jaka jest temperatura podłoża. Tutaj mamy, widzicie, wskaźnik temperatury i w tej chwili jest 18,4 i możemy sobie tę temperaturę ustawić do 25 na przykład i wtedy ta mata grzewcza będzie nam grzała do momentu, aż to podłoże osiągnie podaną temperaturę, jaką chcemy. Tutaj na przykład chcemy, jest ustawione na 23, więc mata grzewcza będzie grzała do momentu osiągnięcia temperatury 23 stopni. No a na parapecie u mnie pewnie jest 15 stopni, więc wtedy kiełkowanie rzeczywiście zajmuje bardzo długo, ale jeżeli postawimy to na jakimś źródle ciepła, na przykład na grzejniku, czy na ogrzewaniu podłogowym, czy na macie grzewczej, to wtedy będzie szybciej. Ale musimy się upewnić, że to grzanie będzie po prostu ciągłe, a nie, że po prostu wyłącza się co jakiś czas. I nasze pojemniki także przykrywamy folią albo jakąś kopułką, żeby po prostu utrzymywać wilgotność. No i obserwujemy codziennie, czy papryka wschodzi. Jeżeli widzimy, że wschodzi, musimy ją postawić pod lampy albo na oknie i wtedy temperatura już nie musi być taka wysoka. I teraz tak, pomysł jest taki, że podłoże, które jest zwilżone, bierzemy i próbujemy zrobić sobie kulkę. I te kulki były dosyć duże z tego filmu, który widziałam. Normalnie używamy maszynek do tego, żeby robić te bloki z ziemi, ale widziałam, że normalnie mieli takie kulki ściśnięte i teraz musimy użyć jakiegoś pojemnika, żeby to tutaj włożyć. I teraz po prostu siejemy jedno nasionko właśnie tutaj. Próbuję chyba zrobić sobie dziurkę.
Także mówię, to jest totalny eksperyment. Widzicie, rozwala się totalnie. Musimy utrzymywać pewnie wilgotność, podlewając tą tackę. No ale spróbuję tą kulkę zrobić, jak mi Kaja pozwoli, i posiać tutaj jedno nasionko. Dam wam znać, jak mi poszło. Okay, próbuję robić dziurkę ołówkiem zaostrzonym. I zobaczymy, jak to wyjdzie. I do tej dziurki włożę jedno nasionko. Ok, wkładam jedno nasionko. I założenie jest takie, że po prostu korzenie wypełnią cały ten blok, całą tą kulkę i wtedy przesadzamy to do pojemnika albo prawdopodobnie większego pojemnika. Musimy tylko utrzymywać wilgotność i podlewamy po prostu na tackę.